Witam w drugiej lekcji 5. modułu, która dotyczy struktury sesji coachingowej. Jak wiemy, coaching jest metodą ustrukturyzowaną do tego stopnia, że ma swoje ramy, więc ma swój początek i koniec. Rolą coacha jest m.in. zarządzanie tym procesem i dbanie o jego ciągłość oraz spójność. Proces coachingowy to także zbiór sesji coachingowych, które dostosowane są do potrzeb klienta. Liczba ich i długość jest zależna od celu, potrzeb i preferencji coacha oraz klienta. Pierwsza sesja nazywana jest sesją zerową, sesją wstępną albo sesją kontraktową. Zwykle jest to sesja trochę dłuższa niż takie kolejne sesje nadchodzące, dlatego też przewiduje się, że jej taki czas to jest około od 90 do 120 minut. Sesja ta dotyczy tego, co klient rozpoznaje wzajemnie w relacji z klientem, pozwala zbudować przymierze z coachem oraz omawia się pewne zasady wzajemnej współpracy. Kolejne sesje, których jak już wiemy może być od kilku do kilkunastu, zwykle mieszczą się w czasie między 60 a 90 minut, z czasem z przedłużeniem do 120. Staramy się tych sesji nie wydłużać, dlatego że percepcja naszego klienta, ale też nas jako coachów niestety spada. W związku z tym, aby utrzymać optymalne warunki pracy, skupiamy się na tym, żeby zarządzać czasem podczas sesji. Sesja końcowa natomiast jest to sesja, która jest związana z podsumowaniem wszystkich celów, które były założone na cały proces coachingowy. Jest to sesja taka domykająca, podsumowująca cały przeprowadzony proces i na tej sesji też możemy ustalić cele dla klienta w przyszłość. Po jakimś czasie, w zależności od kontraktu oczywiście między klientem a coachem, może nastąpić sesja follow-up, zwykle także trwająca do około godziny. Jest to sesja, którą się przeprowadza kilka miesięcy od ostatniego spotkania, w której sprawdzamy, jakie zmiany zaszły w życiu klienta, jak on teraz funkcjonuje, jakie postępy zrobił i czy jest zadowolony ze swojego aktualnego stanu. Aby ustalić cel na sesję, czyli ten cel taki, powiedzmy, szczegółowy do pracy na dzisiaj, coach zacznie od zadawania pytań dotyczących oczekiwań i celów tej sesji. Oczywiście pamiętamy o tym, że ten cel, który jest zakładany na sesję, może być zbieżny z celem długoterminowym, czyli naszym całościowym celem na coaching, ale może być też aktualnie w danej sytuacji zupełnie odrębnym celem, którego zrealizowanie w trakcie sesji coachingowej przyspieszy inny obszar funkcjonowania naszego klienta. Natomiast rolą coacha jest pilnowanie całego procesu coachingowego. Na tym etapie nie trzeba przychodzić z odpowiedzią, czego konkretnie się chce. Więc przybywając na sesję, można mieć już zarys swojego celu w głowie, natomiast będzie on weryfikowany w trakcie technik, które zastosuje coach na etapie ustalania celu na sesję. Jeśli natomiast chodzi o narzędzia, jakie wykorzystywane są przez coacha w trakcie ustalania celu, poświęcimy temu odrębną część naszego kursu. Niemniej jednak w trakcie sesji coach wykorzystuje różne narzędzia po to, by pomóc klientowi wydobyć odpowiedzi na pytania, by pomóc mu także spojrzeć na problem pod różnymi kątami i lepiej zrozumieć całą sytuację. Podstawowym narzędziem pracy coacha są pytania. Dobre pytanie powoduje, że klient może mocniej pochylić się nad daną kwestią. Często słyszę od klientów, gdybym mógł się nad tym kiedyś zastanawiać, ale nad tym to w ogóle się nie zastanawiałem. Nigdy o tym nie myślałem. Nigdy nie przyszło mi to do głowy. Właśnie o to chodzi. Na sesji ma się taką możliwość, żeby dotknąć tematów, których do tej pory się unikało, albo które wydawały się absolutnie nieistotne. Kolejnym narzędziem jest aktywne słuchanie. Tutaj coach nie tylko musi uczyć się wsłuchiwania, ale także wypracowywać w sobie taką aurę głębokiego słuchania, głębokiego rozumienia nie tylko słów, które wypowiada do nas klient, ale także jakby używania swojej intuicji do zrozumienia całej sytuacji naszego klienta. Można powiedzieć, że to takie aktywne słuchanie połączone z dużą dozą empatii. Jak również możemy przyglądać się w trakcie procesu coachingowemu
temu, w jaki sposób klient nam się komunikuje, co wyraża głosem, mimiką, gestami, mową ciała. To oczywiście nie znaczy, że nasz klient mówi jakąś nieprawdę, tylko chodzi o to, że pewne reakcje wynikające z ciała dopowiadają nam pewne treści, których nasz klient w swoim poziomie świadomościowym jeszcze nie posiada. Poza tymi narzędziami coach często sięga do różnego rodzaju pomocy dydaktycznych i w pracy coachingowej przydają się absolutnie wszystkie narzędzia coachingowe, które można dotknąć, zmierzyć, posłużyć się. I są to gry, karty z obrazami, gadżety, a nawet kredki czy plastelina. Pomagają one w tym, by klient łatwiej mógł opowiedzieć swoją historię czy emocje, jakie towarzyszą mu przy pomocy jakiejś metafory. Czasami to służy z kolei jako inspiracja do znalezienia rozwiązań problemów, czasem po prostu je pobudzają kreatywność, a czasem pozwalają na to, by klient bardziej otwarcie mówił o różnych trudnych rzeczach dla niego, ponieważ klient, który kreatywnie rysuje bądź używa takich narzędzi, opuszcza gardę i nie udaje nam kogoś innego niż tak naprawdę jest. Wtedy praca coachingowa ma prawdziwy sens, wtedy kiedy widzimy naszego klienta sauté. Ale nie dajmy się zwieść takiemu złudzeniu, że coaching to jest tylko kreatywna zabawa, rozmyślanie, samoświadomość, poszerzanie, wsparcie i słuchanie. Coach wymaga także od siebie bardzo dużo, ponieważ jego zaufanie, jego empatia, jego zatopienie się w sytuację naszego klienta musi być obrane w taką samodyscyplinę. To znaczy, że kiedy ja mam samodyscyplinę jako coach, mój coachee także tej samodyscyplinie będzie podlegał tą metodą modelowania. Mianowicie, coach wspiera samodyscyplinę klienta oraz utrzymuje klienta w stanie odpowiedzialności za to, co mówi oraz za to, do czego zobowiązuje się do wykonania w wyznaczonych ramach czasowych. W idealnej sytuacji klient tworzy swój własny plan działania, jednak w niektórych przypadkach coach może zasugerować dodatkowe zadanie domowe, dodatkowe czynności wynikające jakby z tego procesu po obniżonej może motywacji czy samodyscypliny naszego klienta. Podobnie sytuacja ma miejsce podczas sesji coachingowej, wtedy kiedy musimy zająć się strukturalizacją czasu i wiemy, że nasz klient jest już w procesie coachingowym w sesji kilkadziesiąt minut, ale ta sesja nieubłaganie dobiega końca, albo klient wyraża już takie symptomy zmęczenia, czy znużenia, czy już braku otwartości na pewne elementy. W związku z czym coach potrzebuje dyscyplinować zarówno siebie, jak i naszego coachee do tego, aby ten nasz cel na sesję został zrealizowany w pewnych ramach czasowych. To, co jest najbardziej motywujące, natomiast to zakończenie sesji coachingowej, ponieważ na koniec sesji coachingowej coach pyta o decyzje, zadania, cele, razem z coachee podsumowują, co daje duże przekonanie dla klienta, że da radę zrealizować swój cel, ponieważ on sam ten cel sobie oznaczył. To on wiedział, co jest dla niego istotne, jakie ma możliwości, jakie ma zasoby. Więc wewnętrzna motywacja i wytworzone nowe pomysły i rozwiązania na coaching wprowadzają duże zaangażowanie po zakończonej sesji w naszym kliencie. W lekcji drugiej dotknęliśmy struktury sesji coachingowej oraz strukturalizacji czasu jako umiejętności coacha zarządzania całą sesją. Rozpoznaliśmy, w jaki sposób kształtowane są zadania domowe, w jaki sposób rozpoznany jest koniec sesji, a w jaki sposób rozpoznajemy cele, o tym opowiemy w następnych materiałach.